Historia, którą opowiadam, to nie fikcja. Mój pierwszy rejs to musiała być katastrofa. Przepłynąłem 1000 mil morskich, nieomal zatapiając jacht z całą załogą. Wyruszyłem bez wiedzy, bez umiejętności, bez planu. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. W poprzednim filmie dowiedzieliście się, jak wraca się w stronę lądu z trudnej sytuacji sztormowej. Nadal kontynuujemy powrót, bo to jest długa droga. Powrót nie może być po prostu powrotem. Nie, jeżeli ja jestem na pokładzie. Na koi leżał ten pierwszy załogant, który się rozchorował i cierpiał. Słuchał mojego kontaktu na radiu. No nie był ruchawy za bardzo, ale bardzo mi pomógł. Kiedy zapytali się mnie na radiu, jakiej pomocy potrzebuję, jakiego asystansu oczekuję, ja się zablokowałem, bo nie umiałem wytłumaczyć i pytam kumpla: ty, jakie jest wejście? On taki, oczywiście wejście po angielsku, a on taki, taki już zrezygnowany. Ja nie wiem, czy on był bardziej załamany moim stopniem angielskiego, czy i faktem, że właśnie próbuję uratować im życie akurat po angielsku, czy po prostu był zmęczony i mówi enter. A ja, no właśnie, ej, to jest logiczne. Kiedy rozmawiałem przez radio, ja mimo, że siedziałem wciśnięty między ścianę, jakąś tu zabudowę, to ja i tak nogami musiałem się zapierać ze wszystkich sił, żeby stamtąd nie wypaść. Moja kapitańska koja radio jest na prawej burcie, a my raz co raz kładliśmy się na lewą, a bardzo chciałem pozostać przy tym radiu. To też warto dodać, bo to nie jest tak, że zszedłem do mesy i nagle wszystko się uspokoiło. Tam na zewnątrz dalej toczy się walka. Ogólnie chodziło o to, że ja chciałem poprosić o to, żeby mi przybliżyli warunki w rejonie właśnie tego wejścia do fiordu. Warunki w miejscu na otwartym morzu znałem i nie napawały mnie optymizmem. Ale jeżeli takie same warunki byłyby tam już między tymi skałami na wejściu, no to byliśmy w czarnym morzu. To dlatego był ten mój kontakt z radiem Wybrzeża i tego od nich oczekiwałem i liczyłem na pomoc. Podałem nazwę fiordu: Korsfjorden. Korsfjorden, Korsfjorden. A Norwegia to było to miejsce. Można znaleźć. Podałem jeszcze na radiu, że mam jedną szansę, że nie jestem w stanie podejść pod wiatr i powtórzyłem parę razy, że nie wzywam pomocy, że panuję nad sytuacją i że potrzebuję właśnie tego rodzaju asystansu. W odpowiedzi otrzymałem potwierdzenie rzeczowe, stanowcze, wyraźnie, że faktycznie on rozumie, że nie potrzebuje pomocy, że nie mogę iść pod wiatr, że mam uszkodzenia, że mam chorą załogę. Wszystko zostało potwierdzone, zaksięgowane, piecząteczka przystawiona, przybiliśmy sobie piąteczki, żółwika i każdy poszedł sobie na stronę. Nie. Nie. Tak nie było. Na koniec speaker z Radia Wybrzeża potwierdził raz jeszcze wszystkie dane i zapytał, jakie jest moje imię. A ja, że co? Możesz powtórzyć? Ja byłem w takiej trochę pułapce umysłowej, tak się czuję, tak mi się wydaje wtedy i teraz. Ja byłem bardzo skupiony. To nie chodziło o jakąś panikę, roztrzęsienie, nic z tych rzeczy, ale byłem bardzo skupiony na tym,
kciuki zaciśnięte i kroczek za kroczkiem, nawet w takiej rozmowie, nie popełnij błędu, zrób to, zapamiętaj wszystko, co masz powiedzieć, wykonaj to dobrze. I w momencie, kiedy on się mnie pytał o imię, no to ja byłem trochę taki, co? Nie wiem, że nie zrozumiałem, ale nie zrozumiałem, że on może zapytać. Nie chodziło o moje imię. On nie chciał się kumplować. Chodziło o moje imię jachtu. Powtórzył jeszcze raz. No chyba, że tak. No to mówię, że moje imię to Gauzdal. I usłyszałem, dziękuję ser, twoje imię Gauzdal, dalej już Gauzdal. Chodziło mi o to, że już nie mam tego kodu wywoławczego, call kodu za każdym razem, bo ja tam zaczynałem od Lima, Alfa i cały numer, profeska, nie? Więc stanęło na Gauzdalu. No i facet już mówił dużo spokojniej, dużo czuć było, że z niego tak zeszło. Wiecie, on też był, ja do niego dzwonię, mówię o sytuacji, a on z ręką na czerwonym przycisku i nadaje i w każdej chwili helikopter leci. Tak to tutaj działa. Ja wiem, jak to działa. Mówił jeszcze później dużo, ale ja już go nie słuchałem. Mówił bardzo dużo, prawdopodobnie wymieniał jakieś urzędy, jakieś podawał nazwy i tak dalej. Jakąś tam regułkę po prostu wystrzelił, procedurę taką, nie wiem, naprawdę nie słuchałem. Kiedy skończyłem rozmawiać na radiu, czułem się wyczerpany. Zszedł mi taki duży ciężar. Czułem, że zrobiłem to, co należało zrobić. To nie było konieczne, to nie była sytuacja bardzo awaryjna. Nie, no nie była awaryjna, pewnie, wszystko szło po myśli. Ja czułem się całkowicie wypompowany psychicznie. Ja poczułem ciężar sytuacji. Wcześniej to trzymała adrenalina, akcja, reakcja, coś trzeba było działać, naprawić z jednej trudnej sytuacji w drugą, tu się rzucić, tam nie było czasu na właśnie taki spokój, taką na chwilę zastanowienia, no na nic nie było czasu, cały czas walka. I jeszcze na koniec przyszła ta rozmowa, ten angielski, to rozumienie, człowiek coś powie, a tam na tym radiu wsłuchujesz, no wiadomo, że to nie jest idealny dźwięk, więc słuchasz, co on tam powie, co ty tam gadasz, co? Chciałobyś mówić, powtórz wyraźnie, mów co ty, jesz teraz zupę, czy ze mną rozmawiasz? No taka jest rozmowa na radiu, jeszcze w tych warunkach, co chwilę buch na jedną stronę, nogami trzeba było się zapierać, ratować. Ja byłem na tym radiu, nie widząc otoczenia całego, a jednocześnie cały czas myślami byłem w kokpicie z jedynym sprawnym psychomotorycznie człowiekiem, który przez kilka dni z rzędu pokazywał, że on za diabła nie potrafi utrzymać kursu, a teraz zostawiłem go z największym zadaniem życiowym, jego i moim, i ja nie umiałem myślami być gdzie indziej jak w tym kokpicie. Wychodzę, ociężale, rzucam mną w tej zejściówce, prawo, lewo, buch, powstań, wychodzę i kumpel ledwo zobaczył mnie, to woła: Wojty, pip, co z tym, pip. Tak to mniej więcej wyglądało. No, na potrzeby YouTube'a chyba nie mogę. To sobie wypipczyłem. Pamiętacie ten statek, który był tam z przodu, po prawej od dziobu, czerwone światło i tak dalej? No to wychodzę z zejściówki, staję w kokpicie, patrzę, a ten sam statek stoi do nas burtą, wyprzedzę fakty, zasłania nas od fali, zrobiło się cicho, zero wiatru, fala aby tyle co nic, on stoi na rzut kamieniem, jakbyśmy się dobrze przyłożyli, to cumą bym do niego dorzucił. Może trochę by zbrakło. No rzutką, dobrą rzutką, na pewno
trafiłbym mu w kadłub. Słuchajcie, on widząc nas, gdzie ja się domyślam, że nasze światło masztowe po prostu znikało, by się pojawić. Tu jestem. Gdzieś z perspektywy horyzontalnej, tam dalej w noc, to po prostu wyglądaliśmy jak boja, która jest i nie ma, jak kursor, który pojawia się i znika. Prawdopodobnie, dzisiaj tak zgaduję, nie wiem, ale on prawdopodobnie słyszał naszą rozmowę na radiu. Nie wiem. Ja z tym statkiem się nie skomunikowałem, ja się do niego nie odzywałem, on do mnie też nie. W momencie, kiedy ja rozmawiałem z Coast Radio, on przyjechał do nas. Słuchajcie, masowiec to nie był stateczek. To był masowiec w świetle gwiazd i księżyca. Były jakieś tam rury takie na pokładzie widoczne. To był ogromny statek, może tankowiec. To tego typu statek podpłynął do mnie, stanął burta w burtę i zasłaniał od fali. Przyznam się uczciwie, że jak rozmawiałem na radio, to mój sternik kilka razy wołał coś na zasadzie: Wojty, pip, ten tam, pip, co ja, pip. Ale ja nie mogłem się oderwać. Nie mogłem się oderwać i liczyłem, że on w miarę trochę kontroluje tą sytuację. Ja gdzieś w przerwach na tym radio mówiłem: czekaj, nie mogę, zaraz. Ale te wezwania się, nie wiem, 2- czy 3-krotnie ze strony sternika pojawiały. Aż do momentu, kiedy sam zobaczyłem to na własne oczy. To był niesamowity widok. A ja, patrząc na wielki czarny kadłub, pamiętam to bardzo dobrze. Mi ręce opadły, stanąłem jak ameba i chciało mi się płakać. Chciało mi się w tym momencie płakać, nie ze szczęścia, absolutnie. Ja już nie miałem siły na więcej. Ja nie miałem siły na kolejne atrakcje. Słuchajcie, to było, jakbyśmy mieli z tego puzzle poukładać, czy domino, to wyglądało jak efekt domino. Skaczemy z rozdartego żagla, skaczemy do ściągania, później skaczemy do pokonania fali, później atakujemy brak paliwa, później, wcześniej próbujemy się nie rolkować na fali i to było cały czas. Ja tych doświadczeń tego wieczoru miałem już, ja już chciałem praktyki zdobywanej w ogniu walki. Ja miałem, nie wiem, wyrobiłem limit 10-letni, 20-letni. Ja nie wiem, ilu sterników takich doświadczeń zdobywa w ciągu całej kariery życiowej. Ja to dostałem w kilka godzin jednej nocy. Ja widzę ten statek, ten czarny kadłub i mi ręce odpadają. Ja dopiero czułem się wypompowany, ja czułem, jak schodzi ze mnie adrenalina. Ja nie mam siły na kolejne wyzwanie. Czego on tu chce? Zostawcie mnie! Zostawcie mnie, ja mam motorek i ja sobie dojadę tam. Już mi nie utrudniajcie. Taka była moja reakcja. Ja tak się czułem. Ja już nie miałem siły. Tak się czułem. Należy wam się w tym momencie pewne wyjaśnienie. Ja co prawda nie widziałem sytuacji, kiedy okręt, tak to nazwijmy, zbliżał się do nas, natomiast poznałem ją w późniejszym czasie. Mianowicie sternik mój tymczasowy widział, jak ten okręt kilkukrotnie wyraźnie zmieniał swój kurs i wyraźnie kierował się dziobem na nas. To miało miejsce kilkakroć w ciągu czasu, jaki ja spędziłem w mesie na radiu. To mogło być pół godziny, 45 minut i w tym czasie ewidentnie
ten okręt w nas celował. To, że on się znalazł burtą w burtę z nami, to absolutnie nie był przypadek. On cały czas świadomie podążał w naszą stronę. Tam ktoś obudził kogoś i podjęli samowolną akcję ratunkową w oparciu o nasłuch radiowy, a to, co my zrobiliśmy z ich wysiłkiem, mi jest wstyd. Nie, ale mówię poważnie. Mi naprawdę dzisiaj jest wstyd. Ale ja nie wiedziałem. Po raz 10 tej nocy ja po prostu nie wiedziałem. Tylko tak, w celu usprawiedliwienia siebie samego. Kto z was miał taką sytuację na morzu? Ja gdzieś może słyszałem o takiej opcji, gdzieś w Hollywood, w tych produkcjach jakiś. Do kogo z was podpłynął okręt, zasłaniając burtą od fali i wiatru i kto z was miał sytuację, kiedy mógł zgadnąć, że on chce was podprowadzić bliżej brzegu pod swoją osłoną? I ja to miałem wiedzieć? Ja miałem wyjść z mojej mesy, zobaczyć, o, przypłynął statek, dobra, działamy razem, together, będziemy teraz podążać do brzegu, dzięki stary? Nie. Ja wyszedłem do kokpitu, patrzę, dlaczego? Co ja mam z tym zrobić teraz? O co tu chodzi? Ja miałem klapki na oczach, wyraźny plan działania i kroczek po kroczku, tup, do brzegu. Ja miałem wszystko zaplanowane. Ja miałem zorganizowane, ja już zadzwoniłem, ja już powiadomiłem, pizza zamówiona, wszystko gotowe. I w tym momencie przypływa okręt. A ja mam być gotowy do działania. Mój sternik pyta się: Wojtek, co ja mam robić? Tak jak ja bym wiedział. Ale nie zastanawiałem się ani chwili. Krótka piłka. Opłyń go od rufy, zachowaj bezpieczną odległość, wróć na kurs. Nie miałem siły. Nie miałem siły tego głębiej analizować. Ja chciałem realizować swój plan. On był wykonalny, ja byłem gotowy do tego, żeby go zrealizować. Ja nie chciałem. Dla mnie pomoc z tego okrętu była kolejnym problemem, który musiałbym rozwiązać. Gdzie dzisiaj mogę powiedzieć, że no, może by go wywołać na radiu, porozmawiać, dowiedzieć się, no i wtedy co, ma być konwojowany przez okręt. No, nie musiałem, ja tego nie potrzebowałem. To było cudowne z ich strony, ze strony tej załogi, to co oni zrobili. To było tak niesamowite, zarówno wtedy na morzu, jak i teraz, kiedy to wspominam. No niesamowite. Żeby wielki tankowiec, czy cokolwiek to było, takie ziarenko na morzu przypłynął ratować z własnej inicjatywy, przez nikogo nie proszonym. No cudowni ludzie, no po prostu łamie się w pół. Ale wtedy kazałem sternikowi ich opłynąć i kontynuować to, co już znaliśmy. Ja wolałem moją biedę, ale biedę, którą już znałem, poznałem, już byłem gotowy na jej realizowanie. Tak to się skończyło. Opłynęliśmy ten statek. Jeszcze mój sternik, jak usłyszał, że ma iść pod tą falę, to powiedział: ale ja nie chcę. Nikt nie chciał. Dodatkowo to, że musieliśmy opłynąć i to szerokim łukiem ten okręt, kosztowało nas kolejne litry paliwa, którego nie mieliśmy. To naprawdę było niepotrzebne. Znaczy potrzebne, bardzo, dziękuję. Jeżeli ktoś mnie słyszy z tej załogi, ogląda w jakikolwiek, naprawdę wam dziękuję. Ja jestem pełen podziwu i szacunku i no cudowne zachowanie
koleżeńskie na morzu, niezależnie od skali, od gabarytów. Ja też, jak teraz bym był na morzu, też by Gauzdal pojechał i go osłonił, choćby od jednej fali, ale by to zrobił. Ale wtedy nie byłem na to gotowy. A mój sternik, jak miał iść pod falę, on nie chciał. Nie miał wyboru. Ja mówię, rób robotę. Skierował się pod tą falę i znowu na dół. Ale ta fala już była mniejsza. Ona była stanowczo mniejsza. Nie była taka jakaś bardzo przyjemna, ale dało się obejść ten okręt. Kiedy kazałem sternikowi opłynąć ten okręt, on wbrew swojej woli raz jeszcze ruszył pod falę. To było jak roller coaster. Tylko że roller coaster jedzie cały czas do przodu, a my jechaliśmy we wszystkie strony, tylko nie do przodu. Na szczęście pomagał nam fakt, że tamten okręt też był dryfowany. Znaczy ulegał dryfowi, nie wiem jak to się mówi. Natomiast my jakby walczyliśmy o to, żeby iść pod tą falę i gdzieś w którymś momencie zyskaliśmy na tej wysokości. Ja wróciłem do mesy. Kazałem mu wykonać zadanie i totalnie załamany, zmęczony i zniechęcony wszedłem z powrotem na swoje miejsce, zaklinowałem się tam przy radiu, mimo że w środku panował totalny chaos. Tam wszystkie jaskółki się otworzyły, wszystkie materace dawno pospadały, zawartość jaskółek wysypała się na podłogę. Kumpel leżał blady i półprzytomny. No, na podłodze, znaczy nie było podłogi. O, od tego zacznijmy. Znaczy była, ale gdzieś głęboko pod wszystkim, co na nią spadło. Kamizelki, race, no wszystko, no co mam wam mówić. No po prostu całe uposażenie, jakie mieliśmy, łącznie z jedzeniem, leżało na podłodze, wymieszane. Tam nie było gdzie nogi postawić. Nie było gdzie. No warstwa tych rzeczy to było 50 centymetrów na wysokość. Wszystko było zawalone. Ale mimo wszystko ja w środku czułem chwilę ukojenia. Tam jak już się zaklinowałem i niegroźna mi była fala wywrotka ani przewrotka, to odczuwałem taki wewnętrzny spokój, bo to były te moje minuty, kiedy odcinałem się od wszystkiego. Ja nie zdążyłem dobrze usiąść, jak sternik znowu mnie zawołał. Zawołał w taki sposób naglący i napastliwy, że musiałem wyjść do kokpitu i musiałem zobaczyć, co się dzieje. Wyszedłem i powiedziałem ciąg bardzo brzydkich wyrazów, których chyba nie wolno mi tu użyć. Tak jak uważałem przed chwilą, że jestem zmęczony i wyczerpany i załamany, nie. To dopiero teraz miałem być załamany, wyczerpany, zniechęcony i jeszcze jest jakiś wyraz jeszcze bym dołożył, ale nic mi nie przychodzi na myśl. Ten okręt z rufy, takim wielkim, ogromnym, jak to się nazywa? Takie, co świeci, jest wielkie, reflektorem, zaczął nam nadawać morsem. Nam, wilkom morskim. Morsem. Jeżeli za pierwszym razem opadły mi ręce, to teraz opadły jeszcze niżej. Z rufy, reflektor i jakieś tam sygnały. Oni nam coś tłumaczyli. A my mieliśmy już mózgi typu ameba. Co tu się dzieje? Tam ląd, światełka. Tak się czułem. Ja miałem wziąć karteczkę i rozkodować sygnały SOS. Ale wyszedłem obronną ręką. Ja mówię, ty stary, ty znasz alfabet Morsa.
On był harcerzem. Harcerzem i pracownikiem Muzeum Narodowego i większość swojego życia zawodowego brał udział w takich pokazach, nie wiem jak to, rekonstrukcjach, gdzie przez wiele godzin udawał martwego żołnierza, grając martwego żołnierza. Ty znasz alfabet morski, ty byłeś harcerzem, ale wybrnął, ale no był czujny, skubany. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Oczywiście była absolutnie bzdurna, ale zrobiła na mnie wrażenie. Odkuł się mówiąc, ale nie po angielsku! Jakbyśmy wiedzieli, w jakim on języku nadaje. No fakt, musiałem mu przyznać rację. Dobra, ja też nie mówię po angielsku. Powiedziałem mu, dobra, rób swoje. Ignoruj go, rób swoje. I dokończył manewr objeżdżania okrętu, który po prostu na chwilę obecną on nam chamsko zajechał drogę i utrudnił życie. Rozumiecie ten konflikt? Oni od godziny płyną nas ratować. Wygaszają silniki. Podchodzą na luzie, na ręcznym, robią idealny manewr obrotu do małej plastikowej łódeczki. Ustawiają się bardzo blisko. Tego nie zrobił jeden człowiek. Tam była cała załoga obudzona, żeby wykonać ten manewr. A goście na małej łódeczce robią, ej, my tu byliśmy pierwsi! I objeżdżają ich, ignorując. Jesteście w stanie sobie wyobrazić konsternację tych ludzi na tym okręcie? No mi jest wstyd, dlatego mówiłem, no mi jest wstyd. Ale nie wiedziałem i nie potrafiłem wtedy tego zrozumieć. Załamany, zmęczony, skonsternowany, świadomy, tak, to wtedy naszła mnie pewna myśl. Wtedy zrozumiałem, jak bardzo nie jestem żeglarzem, jak mało wiem, jak mało rozumiem. To jak on zaczął nadawać morsem, zrozumiałem, że nie wiem, czy powinienem, ale nawet nie mówię o biegłości, ale czy powinienem coś potrafić nadawać morsem? Może tak. No, nadal nie umiem. W razie co, jakby ktoś pytał, no nie, morsa się nie nauczyłem. Ale poczułem się wtedy po prostu już taki załamany, słaby, zrezygnowany. Miałem dosyć. I wtedy zszedłem do zejściówki, żeby zacząć nową przygodę. To nie mogło się tak skończyć. Nie mogliśmy po prostu dojechać już do brzegu. Nie! Przygody trzeba zacząć następną. Było tylko 12. Zróbmy jeszcze jakieś 2, 3. Odezwało się radio. I zaczęli coś mówić. Nie wiem, nie pamiętam co. To nie miało większego znaczenia, ale wydawało mi się, że jest bardzo głośno. I sięgnąłem do radia. Pamiętajcie, w jakim jestem stanie. Załamania, roztrzęsienia, rezygnacji, desperacji. Coś tam jeszcze po przecinku znajdziecie, co można wstawić. Sięgnąłem do radia i chciałem ściszyć. I tak zrobiłem. Jak zaplanowałem, tak zrobiłem. Akcja, reakcja, decyzja, rozumiecie. To już było. No i sobie ściszyłem to radio. I słyszę rozmowy różne, przeróżne. I do mnie mówią, ja odpowiadam. No to trwało dłuższy czas. Naprawdę dłuższy czas. Ten okręt odjechał. Gdzieś tam dalej na północ. My ruszyliśmy dalej swoim kursem. Jakby sytuacja wróciła do normy. I na tym radiu dalej rozmowy. No i oni coś mnie pytają. Ja im odpowiadam. Oni znowu pytają mnie to samo, no to ja im odpowiadam. Oni mnie trzeci raz pytają o to samo, no to ja im odpowiadam. Co, oni oszaleli już? To oni nie słyszą mnie? Czy o co chodzi? I to trwało jakiś czas. Domyślacie się już? Jaką przygodę sobie zrobiłem? Nie? No to słuchajcie dalej. Woła mnie mój sternik. Co znowu?
Jechać nie umiesz w jedną stronę, daj mi człowieku już odpocząć, nie mam siły. Wychodzę do sternika, on mówi, coś dziwnego się dzieje. Nie musiał tłumaczyć. Ja spojrzałem w stronę, w którą i on patrzył, a ten sam okręt, który jeszcze niedawno nas chciał ochronić od fali, odjechał na znaczną odległość, ale wziął ten swój wielki szperacz i jeździł po morzu, po wodzie, wszędzie patrzył, jeździł w taj z powrotem. Co tu się dzieje teraz? Manewry wojskowe się zaczęły, co my na poligonie jesteśmy? Co tu się dzieje? Odpowiedź miała przyjść bardzo szybko. W którymś momencie światło z bardzo dużej odległości mignęło przez Gauzdala. Jak w teatrze. Przeszło, zatrzymało się i wróciło. Pach, jasno, jak w dzień. Oni mają świetne światełko, to nie można im zarzucić. Jak w dzień się zrobiło jasno. Ja słyszę na radio komunikat. Znalazłem go. Idzie równo i coś tam, no w tłumaczeniu równo, dobrze, sprawnie, powoli, coś w tym stylu. Kolejna konsternacja, chwila zastanowienia. Coś słyszałem, jakieś all ships. Oni jakąś tam zakładali akcję poszukiwawczą, coś tam było na radiu, ale to ja już tego nie słuchałem po prostu. Ja już wykonałem swoją robotę, dajcie mi spokój. I ja zaczynam łączyć kropki. Kropka. Aha, to ta akcja, to oni nas szukają. Słuchajcie, kiedy ja ściszałem sobie radio, bo już mi przeszkadzała ta głośność, to ja przestawiłem stację z 16 na 15. A trzeba umieć. Przygody robić sobie trzeba umieć. To nie jest tak, że one same przychodzą. Wpuszczasz Wojtka i mówisz strasznie nudno na tych żaglach. Wpuszczasz, Wojtek wchodzi, myku fiku na patyku, jest przygoda. Tak, przestawiłem sobie program. Efekt mojego działania był taki, że ja nadal wszystkich słyszałem, ale moje odpowiedzi do nich nie docierały. I oni pomyśleli, że jest tragedia. I wszystkie statki w okolicy zaczęły nas aktywnie szukać. W pobliżu ostatniej pozycji. Taka przygoda. Ja się zorientowałem, poszedłem do tego radia, mówię, o, a to ci dowcip. Ustawiłem z powrotem na 16 i słyszę znowu wezwanie Gausdala. Odpowiadam, tu Gausdal, odbiór i Radio Wybrzeża mówi, o, cieszę się, ser, że cię słyszę. Już byłem ser. Tytuł szlachecki. Wystarczy wywinąć kilka numerów i dostajesz tytuł szlachecki. Wykorzystując prawdopodobnie okazję, że udało mu się ze mną skontaktować, ja mu nie tłumaczyłem, co ja zrobiłem. Natomiast pominąłem, drobiazg, jakieś techniczne problemy, zdarzają się. Znaleźli nas, ustaliliśmy jeszcze raz kurs, położenie, prędkość i otrzymałem informację, żebyśmy trzymali ten kurs, żebyśmy co pół godziny kontaktowali się i uzupełniali informacje odnośnie prędkości i kursu i że bliżej lądu wyjdzie po nas jednostka ratownicza. Pamiętamy, że ja nie wzywałem pomocy. I mimo, że nie wzywałem tej pomocy, nagle się dowiaduję, że wyjdzie po nas jednostka ratownicza. Co teraz?
Dlaczego? My już nie potrzebujemy ratunku, jest dobrze, fala się wypłaszcza, jesteśmy bliżej brzegu. O co chodzi? Miałem się dowiedzieć. Ciekaw jestem, co wy zrobilibyście, spotykając na morzu wielki statek chcący wam bardzo pomóc. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. A jeżeli macie ochotę na przygodę, polecam ten film. Jest tam podróż, przygoda, zabawa i piękne widoki.